Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Boliwii. My dzisiaj zaczynamy nową przygodę, ale ta przygoda tak naprawdę zacznie się jutro, ale my ją zaczynamy dzisiaj, bo musimy ją dzisiaj kupić. Próbujemy wybrać pieniądze z bankomatu, ale oddaje mi kartę bez żadnego powodu. No nic, idziemy dalej. Jutro mamy wyjazd, tak jak wspomnieliśmy, i musimy zrobić pranie, bo mamy wszystko brudne. Po ostatnich wojażach trochę się nazbierało tego. 6 zł za kilogram tutaj chcą. Boli, słuchajcie, 47 bolivianosów to jest 27 zł. Za niecałe 5 kilo. A, za niecałe 5 kilo. Dużo. I to i tak taniej niż w hostelu po drodze, gdzie mieszkaliśmy. W hostelu chcieli 15 bolivianos, a tutaj jest 10 za kilogram. Za kilo. Próbujemy wybrać pieniądze w kolejnym banku, tym razem Banco Sol. No i zobaczymy, już nie wyrzuca karty na sam początek, więc może coś tam nam da. Wypłaca pieniądze, ale bez żadnej informacji, ile chcą wziąć za to, że ja te pieniądze wybrałem. No ciekawe. Zaraz sprawdzę, ile jest kasy. No zobacz, to jest stare. Aha. Miksują, nie tylko tam ucinkciarze stare dają. No my wszystkie ucinkciarze prosiliśmy o nowe, że to pewne, a widać w bankomatach też dają jeszcze stare. Wybraliśmy 2000 zł równo, a bankomat zabrał 25 zł. To tak nie tak źle, lekko ponad 1%. Jesteśmy w biurze podróży, z którego już korzystaliśmy, jak jechaliśmy na tą drogę śmierci. Jak pani nam załatwia wyjaździk. Właśnie rezerwujemy miejsca w autobusie. Będziemy siedzieć tutaj, bo tylko te dwa są dostępne. I tak mamy szczęście, bo w internecie jak chcieliśmy zarezerwować sami, już nie ma żadnych miejsc. Dokładnie. Liczymy teraz pieniądze, no nie mała suma to jest. W stówkach samych. 2000. Możesz wymieniać pieniądze. Mógłbym być cinkciarzem. Wyszliśmy już z biura podróży i jesteśmy lżejsi o trochę pieniędzy. Zapłaciliśmy w bolivianos 1430, pani dała nam zniżkę 20 bolivianos na osobę i na ten moment wychodzi to 826 zł za osobę. Chcieliśmy wejść do marketu na jakieś zakupki, ale zobaczcie, żeby wejść do marketu trzeba stać w kolejce. Marika na końcu, nie będziemy stać, idziemy dalej. Stoisz w kolejce? Próbujemy nowość w Boliwii, tego jeszcze nie jedliśmy. To są ziemniaki, juka i z serem w środku, jeszcze widzicie tam ścieka. Kosztuje to 3 zł. Zaraz będziemy próbować. Jak Mari? Dobry? Dobra przekąska. Coś takiego jak ziemniaki z serem by się zmieszało i już smażyło. Kupujemy drugą kartę na 2 dni, bo tą co ja mam, niby najlepsza w Boliwii, ale wyobraźcie sobie, że pobierane jest niecały mega, a wysyłane 2 mega, no i nie da się nic robić na tym internecie, no i instalujemy jakby drugą najlepszą w Boliwii, ale ten zasięg taki sam. Może dzisiaj coś jest po prostu, bo nawet nam w mieszkaniu nie działa. Zobaczymy, mam nadzieję, że jutro będzie działał. Marika musi lekcję jeszcze zrobić. Jesteśmy jeszcze w lumpeksie przed wyjazdem. Trzeba jakieś ciuchy kupić, pod zdjęcia trochę na zmianę, bo nie będzie nas 3 dni, w sumie 4. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w La Paz w Boliwii. Ja jestem Marcin, ale to już wiecie. A jestem Marika. To dla ludzi, którzy przychodzą, bo ostatnio troszeczkę więcej was tutaj przyszło, żebyście nas poznali. My mamy dzisiaj w sumie 2 sprawy do załatwienia. Musimy najpierw odzyskać pieniądze od właścicielki, która nas oszukała. Marie tak mocno walczyła i odda nam teraz $15, bo nas oszukała. A druga sprawa to dostaliśmy mandat z Nowej Zelandii. Po ponad 2 miesiącach przyszło 200 zł za prędkość. Przekroczyliśmy. Prawdopodobnie ja jechałem, bo to było w święta 24 grudnia. A ja wtedy prawie w ogóle nie jechałam. No co, przyszło to przyszło. A uważaliśmy moim zdaniem bardzo, tak jak i tam jest wszędzie ograniczenie prawie 80-90 i akurat ile? O 10 przekroczyłeś? O 11 było 80, a jechałem 91. No i $80 nowozelandzkich. Co zrobimy? No nic, trzeba zapłacić. A my już spakowani. Idziemy teraz na miasto, bo mamy czas aż do 21:30, bo autobus dopiero odjeżdża, bo dzisiaj już się zaczyna nasza wycieczka, o której wam wspominaliśmy wczoraj i którą kupowaliśmy. Yeah. Pani oszustka czeka na nas na dole, my jesteśmy na 8. piętrze, więc musimy teraz zjechać. A może zaraz wam powiemy, o Tak. co w ogóle chodziło. Wróciliśmy do pokoju, bo szefowa mówi, że musi sprawdzić, jak wygląda pomieszczenie. Mamy problemy, bo nie chce oddać pieniędzy. No dobrze, no. Oddała. Z wielkim żalem. A sytuacja z tym hotelem była taka, że my zabukowaliśmy w dolarach.
no bo pokazywało w dolarach. No i pani przyszła do nas i mówi, że chce pieniądze od razu. No i się pytamy, ile w lokalnej walucie, bo mieliśmy lokalną walutę. I ona nam powiedziała, ile? No bo myśleliśmy, że ma w lokalnej walucie pokazane. Miała, tylko że ona przeliczyła sobie po swoim kursie. Po czarnym rynku. Tak. Czyli O 60 groszy wyszło więcej na $1 niż powinno być, czyli o jednego tego Bolivianos. No i Marika patrzy na laptopie, a tam jest o 100 mniej niż ona wzięła. No i przez 2 dni Marika z nią na łączach, na WhatsAppie walczyła. Takie argumenty ona miała głupie. I nawet Booking od niej bierze pieniądze dodatkowe, że tutaj to się nie wymienia za 7 Bolivianos $1, że tu żaden bank nie da, a jeszcze sama jak przyszła, żeby zapłacić, bo jej się pytałam, bo coś mi nie grało, to powiedziała, że no to zobaczmy na Banku Narodowym Boliwii. I pokazała mi i było niecałe 7. Ja mówię, to dlaczego 8? Bo Booking coś bierze. Cały czas kombinowała. Jeszcze dzisiaj 15 minut łaziła po tym pokoju. Przyszła sprzątaczka, się pyta sprzątaczki, czy wszystko jest, czyli czasami nie pobiliśmy, żeby nas skasować. $15 musiała nam oddać. Ale niechętnie. Niechętnie. Zwlekała bardzo, myślała, że może pójdziemy, a na koniec w ogóle nie powiedziała ani dziękuję, ani do widzenia. Tak. Nic, tylko powiedziała klucze. Bo ona taka cwaniara, ona mówi, to ja wam oddam boby, zapłaćcie mi w dolarach, a ona te dolary by wzięła i by poszła na ulicy, na czarnym markecie, wymieniła tak jak my to robiliśmy. I dostałaby jeszcze więcej. O wiele więcej. O wiele więcej. Jeszcze idziemy teraz pranie odebrać, ale zobaczcie, są popularne takie stragany. Pan siedzi na takim stołku, często oni śpią, bo siedzą tutaj całymi dniami. Oj, tam też starsza pani. No i sprzedają takie przekąski. Jesteśmy już w miejscu, gdzie oddawaliśmy pranie. No właśnie, mamy karteczkę? Mam zdjęcie. Super wyszło, bo pani sama nam zaproponowała, ale my też mieliśmy taki pomysł, czy będziemy mogli zostawić nasze plecaki w tym miejscu. No i pani się zgodziła i zostawiamy jeszcze na pół dnia. Zostawiamy nasze walizki. Pani bardzo miła, ale jeszcze naszego prania nie ma. Musimy poczekać, więc idziemy teraz na miasto. Tak się właśnie w Boliwii zbiera pasażerów. Drzwi otwarte, jadą. Kto chce, to wyskakuje, kto chce, to wsiada. Bierzemy jeszcze za 3 zł taki świeżo wyciskany sok. Patrzcie, sprzęcik tu pani ma. Cyk. I wyciska 3 złocisze. Uwielbiam te pyszne są. Mamy jeszcze sporo czasu, więc postanowiliśmy, że idziemy na punkt widokowy, który jest od nas no niecałe pół godziny. Musimy iść trochę pod górę, bo później będziemy mieli ładny widok na dół. Po drodze jest jeszcze sklep Entel, w którym mamy SIM-kartę. Najlepszy w Boliwii, a pobierane ma 2 mega. Także idziemy zapytać, o co chodzi. A jeszcze wzięliśmy nielimitowane, żeby było w razie co, żeby filmy ściągać i zrzucać, żeby można było na YouTube dodawać. A siedzimy teraz, wyobraźcie sobie, w sklepie, przed sklepem, zasięg prawie zerowy. A tutaj? 120. Tam było 2 mega, dosłownie, nie wiem, 30 metrów, a tutaj już jest 120. Jest jakaś ściema. Ja też sprawdzałem jeszcze przed kupieniem, mówię, zapłacenie, mówię, o, ale super, nie? Wychodzę, a tam 2 mega. Pan powiedział, że teraz to będzie chodził lepiej niż w Polsce. Ministerio de Culturas, ale ten budynek to, panie ministrze, do remontu. Tu jakaś zmiana warty. Czy to jakiś pałac prezydencki? Jak pilnują panowie, żeby nikt im nie przeszkadzał. Zmiana warty, ale nam się trafiło. Ale jakie stroje mają? Jak za czasów wojny secesyjnej w Stanach. Z tej strony ten wartownik nam powiedział, że to jest pałac prezydencki. Tak wygląda. Tutaj z boku znowu jakiś piękny budynek z flagami, z zegarem na środku. Tam już jakieś takie starsze budynki, ale tutaj kolejne. Ten to znowu wygląda jak jakiś sąd. Idziemy zobaczyć bliżej. No i miałem rację, jest to sąd, ale sąd Boży. Jakaś bazylika, bardzo ładna, duża wieża, ale nie biją dzwony. Co, Maryka, nie wchodzisz? Nagrzeszyłaś? Nie. Boisz się sądu ostatecznego? To ma osądzić, ten osądzi. Jesteśmy na jakimś placu, pełno gołębi, ale się nie boją, nie odlatują. Ludzie chodzą, a one tutaj sobie skubią. Jest też jakiś pomnik. Już nie będę strzelał, co to jest, bo znowu się okaże, że się mylę. Zleciały się wszystkie, zaraz będzie jak Kevin sam w Nowym Jorku. Tak się już czuję. Tutaj wszędzie policja pilnuje,
Nawet przyjechali takim opancerzonym samochodem. No to tutaj te urzędowe budynki dookoła. Ale patrzcie, po drugiej stronie tego parku i tego pałacu prezydenckiego taki rozwalający się budynek. Stary, kolonialny, widać, że w hiszpańskim stylu. No ale się cały rozwala, zobaczcie, tam nawet okien nie ma. A tutaj znowu obok hotel. Grand Hotel Paris. Chciałem wam pokazać kościół na tym planie, ale najpierw będą kable. Zobaczcie, to jeszcze więcej kabli niż jak było w Tajlandii. Ale chciałem wam pokazać ten piękny kościół tutaj. I zobaczcie, jest zrobiony jeszcze z kamienia. O, i jeszcze autobusy, zobaczycie jakie są w Boliwii. Ale ten kościół cały z kamienia. Też nie jest jakoś remontowany. Pięknie wygląda. Takie knajpeczki są fajne. Te budynki trochę wyglądają jak jakaś Praga w Warszawie. No i knajpeczki. Kola, jakieś kotleciki, pani sprzedaje hamburgery. A my idziemy dalej, do punktu widokowego. To jest też dobre. Przechodzicie sobie przez pasy, a pani tutaj na chodniku sprzedaje ziemniaki. Pewnie swoje z pola. A co mnie pani będzie biła? U nas jak się robi remoncik, to się zamawia jakieś kontenery, a tutaj wszystko na chodnik. Dochodzimy powoli na punkt widokowy. Tutaj można zobaczyć takie murale. Z tej strony też. A tutaj napisane Republika de China. Coś mi się wydaje, że to znaczy, że Republika Chin na polski. Ale nie znam hiszpańskiego. Hola, señorita. Kawałek dalej kolejny piękny mural. Ludzie pracy. Mari nam to przetłumaczyła i mówi, że zabronione wchodzenie do tego parku z maskotkami. Tak zrozumiałam. To ja nie mogę wejść. Dzięki. Jesteśmy już na punkcie widokowym. Tam widać zbierają się czarne chmury, ale czarne chmury zbierają się nad tą, widzę, taką biedniejszą dzielnicą, bo czym wyżej, to wiadomo biedniej. I tutaj, zobaczcie, już jest centrum. My gdzieś tam w tamtych wieżowcach mieszkaliśmy, mieliśmy ten apartament, który nas oszukała. Teraz wam jeszcze pokażę drugą stronę. Spoko, przychodzą tutaj tacy młodzi ludzie sobie posiedzieć, tam jakiś park był, że można sobie poćwiczyć, są jakieś ławeczki, można odpocząć, ale nikt nie siedzi, nie pije piwa. To jest dziwna sprawa. I tutaj mamy drugą część. Jak się dobrze przyjrzycie, to widać też te kolejki, którymi jeździliśmy ostatnio. No i wszystko pod górę. Marika jeszcze została fotografem. Mari, tak żeby stadion było widać. Porobiliśmy zdjęcia, 150-200 filmów dla Mariki. No i wracamy teraz. Idziemy jeszcze do toalety w tym publicznym parku. I zobaczcie, za jednego bolivianos, czyli 60 groszy. No i to są ceny. O, proszę, papierek? Papierek, jeszcze bilecik dają. Trafiliśmy na jakiś koncert. Mari, dołączasz? Wracaliśmy z góry i przypadkiem trafiliśmy na bazar. Marika sobie kupuje piękne kolczyki. Za 3 zł. Takie typowe tutaj kojarzą się z Boliwią albo z Peru w sumie też. Ten narożnik mi się podoba. Muzyka gra, piwo się leje. No pięknie. Na bazarze też wesołe miasteczko, tak po części. Można pograć w piłkarzyki. Tam widać. A tutaj co się robi, Mari? Samochodzik się puszcza i musi wjechać. A, i wtedy wygrywasz coś? Na bazarze można też w bilarda pograć. Tutaj znowu piłkarzyki, tam dalej stoły z bilardem. Tutaj kolejny kącik, a to wygląda tak, że oni przynoszą swoje krzesełka, trunki i siedzą i imprezują w tym miejscu. Teraz wchodzimy na taki typowy bazar, gdzie wszędzie takich pierdółek jest sporo. Ale niestety już nie mamy czasu, bo musimy iść o 6 odebrać pranie i nasze walizki. Boliwijczycy też potrafią się bawić, tu też jakaś zorganizowana impreza. Mari nie odpuszcza do końca, ostatnie stoisko z biżuterią przed wyjściem. Ale Mari jeszcze coś tam szuka. To jest jeszcze popularne w Boliwii, w Peru też to widzieliśmy, że nagrywają płyty, no i sprzedają. Po drugiej stronie też płyty CD, u nas kiedyś to było popularne, nie? Z 15 lat temu. Po spacerze wracamy po nasze pranie. Powinno już być gotowe. My gotowi na wyjazd. A mnie zapomniało. Zaraz się przewróci, zobaczcie jak Maria O, moje żebra. Ja też mam z tyłu. Ja nie wiem, nic dodatkowego nie kupiliśmy, oprócz tego w sumie co mam teraz, a w plecakach miejsca nie ma, jeszcze cięższe niż były. I to o wiele cięższe. Idziemy coś zjeść. Bierzemy jeszcze za złoty 20 reklamówkę popcornu. Pani tutaj robi na świeżo, ale już nie pokażę, bo strzelają. Mari już próbuje. Świeżutki. Nie mamy już hotelu, odebraliśmy pranie, no ale wszystko się nie mieści, poza tym już robi się chłodno, więc czas na przebranie. Jak? Pachnie. Pachnie? Delikatnie, ale ładnie.
Moja koszulka biała, no nie wyszła biała, tylko żółta, jakaś plama, także do wyrzucenia. Zobacz. A to wszystko dzieje się pod bazyliką na głównym placu. Tu też jakiś klaun jest, jakieś pokazy są. Teraz idziemy też coś zjeść. Jeszcze się przepakowujemy, ładujemy do tego dużego plecaka ciuchy, które wzięliśmy z pralni, no bo nam tutaj trochę tych reklamówek przybyło i to się za wygodnie nie nosi.